Dzień dobry, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, tym razem z wyspy Uznam. Ten, kto ogląda moje filmy już od dłuższego czasu, ten z pewnością pamięta z zeszłego roku, że spore wrażenie zrobiło na mnie Peenemünde. Ale lecąc przez Uznam, jak zwykle zabrakło na wszystko czasu. Tak więc tak, dzisiaj będzie i łódź podwodna, i będzie też Muzeum Historyczno-Techniczne Peenemünde oraz pojedziemy delikatnie nieco inną drogą. Ale zacznijmy od uporządkowania pewnych spraw, ponieważ na kanale jest już kilka filmów nie tylko o drodze przez cesarskie uzdrowiska, czyli Albeck, Hennigsdorf i Bansin, ale znaleźć też możecie relacje o eskapadach w głąb Uznamu. To umówmy się tak, że na początku dzisiejszej wycieczki skupimy się na atrakcjach i miejscach charakterystycznych, potem na drodze do Peenemünde i na zwiedzaniu Peenemünde, a po filmie zerkniecie sobie do opisu, gdzie znajdziecie sporo, mam nadzieję, ciekawych linków do innych relacji z Uznamu. I w ten magiczny sposób możemy się przenieść od razu na Klif Langerberg, który jest jednym z dwóch najwyższych punktów na całym bałtyckim wybrzeżu Uznamu. Wznosi się on na wysokość 58 metrów nad poziomem morza, a więc jest istotnie niższy niż wzgórze Gosań pod Międzyzdrojami, ale czy to w jakiś sposób przeszkadza w rozkoszowaniu się widokiem, który tu się roztacza? No nie sądzę. Do Ückeritz dobrze jest przyjechać dość wcześnie, jeszcze przed południem, tak mniej więcej, i porą na pierwsze przekąski, gdyż w przeciwnym razie napotkamy tutaj tłumy znane z filmu o ścieżce w koronach drzew i przysmakach z Uznamu. No dobra, to szybka kawka i jak to mawia klasyk, uciekamy do przodu. Po drodze, rzuciwszy okiem na jedno z bardziej wysokich zejść na plażę, staramy się dotrzeć na molo w Koserow jeszcze o takiej porze, żeby egoistycznie rzecz biorąc trochę tego mola mieć jeszcze dla siebie. Po odwiedzeniu wszystkich trzech molo w cesarskich uzdrowiskach, czyli Walbeck, Hennigsdorf i Bansin, można mieć już dość tego typu atrakcji. Ale to w Koserow, zbudowane w 2021 roku, szczerze mówiąc potrafi przykuć uwagę. Pomosty w kształcie lekko łukowatych fal sięgają w morze na odległość i teraz tak, jedni podają, że 261 metrów, a inni, że 290 metrów. Więc domyślam się, że są to odległości liczone odpowiednio jako prosta i jako odległość ta właśnie spacerowo-łukowata. Na końcu molo znajduje się duża platforma widokowa z kilkoma obrotowymi koszami siedziskami o dość futurystyczno-organicznym kształcie, zresztą korespondującym z resztą stylistyki tej atrakcji. Całość robi naprawdę spójne i bardzo ciekawe wrażenie. Okej, to teraz może trochę jednak o samej drodze, bo jak do tej pory to skaczemy, a wręcz teleportujemy się tylko z miejsca na miejsce. Cały poprzedni odcinek Bansin-Koserow, no może z niewielką przerwą na Kolpinsee, no to był taki shooter, leśna droga, górki i tym podobne naturalne klimaty. Czyli ogólnie fajnie, ale czasami może być męcząco. Za Koserow wjeżdżamy na najbardziej wąski fragment Uznamu. Niestety nie ma tutaj widoków na wodę po obydwu stronach, więc pozostaje nam jedynie rozkoszowanie się świadomością, że jest tu jakieś kilkaset metrów szerokości. Oczywiście możemy się też rozkoszować całą drogą, bo mamy tutaj równy, prosty jak strzała, gładki asfalt, który wiedzie czymś na kształt wału przeciwpowodziowego, czy też raczej w tym miejscu chyba trzeba by powiedzieć przeciwsztormowemu. Sam nie wiem.
I wiedzie tak aż do miejscowości Zempin, która przy takich kurortach jak Albek wygląda dość mocno prostolinijnie, co wcale nie musi być wadą, a której architektura momentami może bardziej przywodzić na myśl epokę realnego socjalizmu niż czasy cesarskie. I tu twarde się kończy. Do Cinowic jedziemy leśną drogą, ale nie przesadnie piaszczystą, więc to jest taki naturalsowy odcinek mieszczący się w ramach, jakby to powiedzieć, rowerowego pragmatyzmu. I w ten sposób właśnie docieramy do Cinowic, które zdaje się być łudząco podobne, przynajmniej jeśli chodzi o klimat, do tych uzdrowisk położonych najbliżej Świnoujścia. Przy czym w moim odczuciu tutaj bardziej dominuje architektura, a jakoś tak jednak mniej czuć samą obecność morza, na przykład w porównaniu do takiego Albek. Tuż przy molo kawiarnia w kształcie kapsuły ma swoim kształtem nawiązywać do gondoli nurkowej, która znajduje się na molo i zanurza się wraz z ciekawskimi turystami w odmęty Bałtyku. Opinie o tej atrakcji są jednak na tyle mieszane, podzielone, że jak do tej pory nie skusiłem się, żeby wydać te 12 euro, a jest to cena za jedną sztukę osoby dorosłej. Ale podążajmy dalej w poszukiwaniu tego mniej kurortowego Uznamu. Ten kurortowy mamy przecież tuż obok Świnoujścia. Mamy do przebycia jeszcze Trassenmoor, którym można troszkę się zakręcić, oraz Karlshagen. Jeżeli z Trassenmoor pojedziemy lasem, to będziemy mniej manewrować w samym Trassenmoor, ale w Karlshagen wyjedziemy w części nadmorskiej, z której będziemy musieli wykręcić na drogę na Peenemünde. I na odwrót, jeżeli pokręcimy się po Trassenmoor, to w Karlshagen będziemy mieć łatwiej. Żeby zapewnić sobie zapas czasu na samo Peenemünde, myślę, że warto wybrać wariant po twardym, czyli wzdłuż głównej drogi, a nie przez las. Tym bardziej, że uzysk czasowy z takiej spryciarskiej operacji możemy spożytkować, wybierając bardziej szutrową i malowniczą trasę do samego Peenemünde. No dobra, ale o tym to za chwilkę. No właśnie, i tutaj tak, prosto wiedzie asfaltowa DDR-ka przez las do samego Peenemünde. Po drodze nie za wiele zobaczycie, właściwie tylko dawną rampę kolejową poligonu doświadczalnego, ale jest ona mega wygodna, ta DDR-ka, nie rampa. Więc jeżeli wasza wycieczka będzie miała przybrać bardziej formę pętli i nie będziecie kombinować na przykład nic z pociągiem, no to jest bardzo dobra opcja na powrót. A my sprawdźmy teraz ten wariant malowniczy. Na skrzyżowaniu w Karlshagen odbiliśmy w lewo, w uliczkę prowadzącą do przystani nad Pianą i przed tą przystanią, za wskazaniami szlaku m.in. Berlin-Uznam, skręcamy w prawo w taką już naturalsową szutrówkę. Do celu pozostało jakieś 5 km, więc dystans, który jest do pokonania z dzielnicy nadmorskiej w Świnoujściu, to jakieś około 48-50 km, w zależności od tego, skąd dokładnie wyjeżdżacie. Tak więc eskapadę taką możecie połączyć z jakimś wariantem dojazdowym, kolejowym, ale możecie też zrobić taką około 100-kilometrową pętlę, wybierając jako drogę powrotną szybsze asfalty. Zerknijcie proszę na ślad GPS w linku do komuta, który wrzuciłem do opisu tego filmu. No, jest to na pewno zdecydowanie odmienny krajobraz niż to, do czego się trochę zdążyliśmy przyzwyczaić do tej pory po drodze. A za chwilę zrobi się jeszcze dziwniej.
No i dotarliśmy w końcu do portu w Peenemünde, gdzie stoi właśnie U-461. Ostatnia na świecie zachowana jednostka z klasy według nazewnictwa NATO Juliet, czyli konwencjonalnych, diesel-elektrycznych, rakietowych krążowników podwodnych. Wciągnięta do muzealnej służby, podobno szczyci się mianem największego tego typu okrętu do zwiedzania na świecie. Historia tej klasy zaczęła się od radzieckich ambicji w czasach zimnej wojny. W połowie lat 50. ZSRR pracował nad pociskiem manewrującym P-5, zdolnym do przenoszenia głowic nuklearnych. Sam zasięg 500 km i celność rzędu 8 km nie robiły z tego pocisku broni szczególnie perfekcyjnej, ale w połączeniu z ładunkiem atomowym wystarczałyby budzić co najmniej respekt. Problemem było jednak, jak dostarczyć takie pociski na odpowiednią odległość, by sięgnąć choćby wschodnie wybrzeże USA. Rozwiązaniem miały być właśnie specjalnie przystosowane okręty podwodne. Tak powstał typ 651, znany później w NATO jako okręty klasy Juliet. Potężne, jak na konwencjonalne jednostki, wyposażone w silniki dieslowskie i elektryczne z planowanymi rakietami P-5, choć w praktyce nigdy w nie uzbrojone. Zamiast tego otrzymały nowsze pociski przeciwokrętowe P-6, odpalane jednak tylko w wynurzeniu, co było poważnym ograniczeniem. Ambitnie zakładano budowę aż 72 takich jednostek, ale rozwój atomowych okrętów podwodnych szybko sprawił, że program ograniczono do 16 egzemplarzy. U-461 powstał na początku lat 60. i wszedł do służby w 1965 roku. Dzięki zastosowaniu systemu HRAP, wynalezionego jeszcze w czasie II wojny światowej, mógł poruszać się w niewielkim zanurzeniu, na około 8 metrach, korzystając wciąż z silników diesla. Powietrze doprowadzane rurami i spaliny odprowadzane ponad powierzchnię sprawiały, że okręt był trudniejszy do wykrycia i mógł pokonywać większe dystanse bez wynurzania się w pełni. Jednostki klasy Juliet wycofano ze służby na początku lat 80., choć kilka wróciło jeszcze na krótko w 1985 roku. Ostatecznie w 1988 cała seria trafiła do rezerwy i zakończyła swoją karierę operacyjną. Wkrótce potem doszło do kolejnych przełomów. Niemal równolegle z udanymi próbami odzyskania niepodległości przez państwa bałtyckie, przeważająca część okrętów floty bałtyckiej została wycofana z użycia. W 1994 dwa zdemilitaryzowane Juliety trafiły do muzeów. Jeden do Niemiec, a drugi do Stanów Zjednoczonych. A w grudniu 1998 roku, po serii długich formalności, U-461, prowadzony przez dwa holowniki, przybył do Peenemünde. Zacumowany przy nabrzeżu dawnej bazy pierwszej flotyli, od tamtej pory jest magnesem dla turystów i pasjonatów z całego świata, który zamiast straszyć rakietami jak kiedyś, opowiada dzisiaj o minionej epoce. Zwiedzenie U-461 to dobry, ale tylko wstęp do czegoś znacznie większego. Z nabrzeża portowego już widać bryłę jedynej, niezbyt zniszczonej pozostałości po Centrum Badawczym Armii Peenemünde. Elektrowni, w której mieści się Muzeum Historyczno-Techniczne Peenemünde. Muzeum i miejsce, które dla historii nowożytnej ma znaczenie znacznie większe niż skala pojedynczej jednostki. Do początków 1936 roku Peenemünde było jeszcze spokojną wioską na północnym krańcu wyspy Uznam. Jednak latem tego roku na terenie zakupionym za ówczesne 750 000 marek rozpoczęto budowę obiektów w stylu typowych baz sił powietrznych i lotnisk. Wkrótce jednak cały ten obszar wyposażono we wszelaką infrastrukturę, taką jak m.in. 79 km linii kolejowych, 3 porty i liczne drogi.
Łącznie między 1937 a 1940 rokiem zainwestowano w jeden z największych tajnych projektów wojskowych w czasie nazistowskiej dyktatury, około 550 milionów marek. W szczytowym okresie pracowało tutaj 12 000 osób, inżynierów i żołnierzy, ale również tysiące robotników przymusowych oraz więźniów. Celem było stworzenie broni, która miała przeważyć losy wojny. Pierwszego w historii pocisku manewrującego FI-103, znanego później jako V1, oraz rakiety balistycznej A4, ochrzczonej przez nazistowską propagandę jako V2, Vergeltungswaffe, czyli broń odwetowa. Właśnie tutaj, na stanowisku testowym numer 7, w październiku 1942 roku, młody fizyk Wernher von Braun wraz ze swoim zespołem dokonał czegoś, co na zawsze zapisało się w historii nie tylko techniki. Udanego startu rakiety balistycznej, pierwszej w dziejach, która przekroczyła granicę przestrzeni kosmicznej. Ten technologiczny przełom, który stał się fundamentem późniejszej astronautyki, został jednak okupiony cierpieniem i śmiercią tysięcy ludzi. Peenemünde było jednak od początku obiektem intensywnego zainteresowania aliantów. Już w 1939 roku pojawiały się pierwsze przecieki o tajnym ośrodku, lecz długo uznawano je za plotki lub niemiecką dezinformację. Przełom nastąpił wiosną 1943 roku, gdy m.in. polski wywiad zdobył szczegółowe informacje o bazie, planach budynków i samych rakietach. Dane te przesłane do Londynu stały się podstawą do przeprowadzenia wielkiego nalotu w nocy z 16 na 17 sierpnia 1943 roku, znanego jako Operacja Hydra. Ponad 590 samolotów RAF-u zrzuciło niespełna 2000 bomb na Peenemünde. Oceny skuteczności nalotu są różne. W 1943 roku Goebbels pisał o opóźnieniu w pracach wynoszącym od 6 do 8 tygodni, podczas gdy United States Strategic Bombing Survey nazwało nalot nieskutecznym. W wyniku bombardowania, według różnych źródeł, zginęło co najmniej 500, a być może nawet ponad 700 robotników przymusowych oraz część kadry technicznej. Po operacji Hydra Niemcy sfabrykowali ślady zniszczeń po bombardowaniach Peenemünde, tworząc kratery w piasku oraz wysadzając lekko uszkodzone i mniejsze budynki. Albowiem nalot uświadomił Niemcom, że ośrodek w Peenemünde znajduje się w zasięgu alianckiego lotnictwa bombowego i że aliantom znana jest jego rola. Zmusiło to Niemców do rozproszenia produkcji pocisków V2 po terenie Rzeszy oraz do przeniesienia prób poligonowych rakiety w bezpieczniejszy rejon. W przededniu kapitulacji Niemiec von Braun z gronem współpracowników oddał się 2 maja 1945 roku w ręce Amerykanów, licząc na możliwość kontynuowania prac nad rakietami do celów cywilnych. Amerykańskie władze w obliczu rysującej się konfrontacji z państwami komunistycznymi przyjęły część grupy von Brauna, jak również część ocalałych podzespołów pocisków V2. Pracując w ramach programów US Army, von Braun uczestniczył w projektowaniu pocisku balistycznego średniego zasięgu Redstone. Na podstawie tej konstrukcji stworzono następnie rakietę Jupiter-C, która 31 stycznia 1958 roku wyniosła na orbitę pierwszego amerykańskiego sztucznego satelitę Ziemi Explorer 1. Von Braun został zatrudniony w nowo powstałej w 1958 roku Agencji Kosmicznej NASA, stając się pierwszym dyrektorem Centrum Lotów Kosmicznych w Alabamie. Na niejednoznaczne dziedzictwo Wernera von Brauna, które stanowi połączenie jego pionierskich osiągnięć, odpowiedzialności za zbrodnicze projekty dla nazistowskich Niemiec, członkostwo w SS oraz bycie kluczową postacią programu Apollo, na to wszystko ukuto bardzo skrótowe pojęcie paradygmatu von Brauna. Po wojnie Peenemünde znalazło się w radzieckiej strefie okupacyjnej, a później w granicach NRD. Przez dekady funkcjonowało tutaj zamknięte dla cywilów osiedle wojskowe. Z dawnego ośrodka badawczego przetrwała tylko monumentalna elektrownia,
którą ostatecznie zamknięto w 1991 roku. I to właśnie w niej mieści się dzisiaj Muzeum Historyczno-Techniczne Peenemünde. No to chyba była solidna porcja zwiedzania. Na Łódź Podwodną oraz na Muzeum Historyczno-Techniczne musicie sobie zarezerwować, na pewno przynajmniej ze 2 godziny czasu, jeśli nie więcej. Bilet na Juliette kosztuje 7 euro od osoby dorosłej, a do muzeum 13,50, ale warto dodatkowe euro 50 wydać na wstęp na taras na dachu elektrowni. Dostępne są również audioprzewodniki, także po polsku. Wszystkie te informacje możecie znaleźć na stronie internetowej muzeum, też w polskiej wersji językowej. I również część opisów na terenie muzeum została opracowana po polsku. No to teraz chyba już wszystko wiecie. A w międzyczasie zrobiło się troszkę późno. Zaraz będzie 17, a my musimy jeszcze trochę docisnąć, żeby wrócić na rowerach do Świnoujścia. Także w dużym skrócie, jeżeli poczuliście zainteresowanie Peenemünde, łapka w górę. Jeżeli dotarliście do tego miejsca, a nie subskrybujecie jeszcze kanału, no to chyba najwyższa pora, żeby to zmienić. Nie wahajcie się również podzielić linkiem do tej relacji z innymi, jeżeli chcecie kogoś zainteresować Peenemünde. No, to teraz już naprawdę musimy się pożegnać, ale tymczasowo, bo do następnego razu. Do zobaczenia, cześć!